Co? Pomóc ci No coś? jakoś mi pomóc z jedną, chociaż. Jedną walizkę. Jest tego sprzętu trochę. Nie wszystko. Witam serdecznie, Marcin z tej strony. Jestem dzisiaj z kolegą Mariuszem. Cześć. Dzisiaj będzie taki troszeczkę nietypowy odcinek, bo co idziemy w zasadzie zrobić, Mariuszu? Idziemy sprawdzić, zobaczcie co robię. Idziemy sprawdzić mieszkanie pewnej osoby, która chciałaby, podejrzewa bardzo poważnie, że wyciekają informacje, których nikt nie powinien posiadać. No i zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest zainstalowany jakiegoś typu podsłuch oraz być może jakieś urządzenie zakłócające, bo są informacje o tym, że zachowuje się dziwnie sygnał telefonii komórkowej. Mamy trochę sprzętu, pokażemy nie wszystko, Dużo, no. ale części kuchni, że tak powiem, nie zobaczycie, ale zobaczycie dość dużo i zobaczycie, jak się robi takie sprawdzenie na okoliczność podsłuchów, być może kamer, tak, nie wiemy tego jeszcze teraz, a oprócz tego w międzyczasie, jak będziemy mieli chwilę, jak będą urządzenia pracowały nasze, to możemy rzucić Chwilę kilka pogadamy opowieści. sobie. Tak, Na także przykład zdradzimy, jak sprawdzić, czy jest kamera w pokoju hotelowym. myślę, Nie że... posiada, jak to zrobić, nie posiadając sprzętu, żeby chociaż trochę sprawdzić, czy jest wszystko w porządku. A wiadomo, że są różne zwłoki. Dobra, to idziemy na akcję. Ja jestem podekscytowany, co tu się będzie działo, powiem ci. Jest to ciekawe na pewno. Dobra. 10 piętro i później kawałeczek w górę. Już tego sprzętu jest multum. Ja nigdy na czymś takim nie byłem, nie? Że ty masz duże doświadczenie, ja jeszcze nigdy na czymś takim nie byłem. No, zobaczycie, to doświadczenie, nie ma żadnej szkoły, która tego uczy. Takich rzeczy z YouTube'a też się nie nauczycie. Nie może ruszyć. Proszę odsunąć się od drzwi. Dziękuję. Za grubi jesteśmy. Mam nadzieję, że nie będziemy zasuwać na piechotę na 9. Bardzo cicho, nie? Dobrze, będziemy cicho. Jak było za głośno, to proszę wam mówić od razu. Co ty wypiłeś teraz? Gniazdko rozdzielasz po prostu, żeby mieć więcej prądu. Myślałem, że to nie, to nic specjalnego. Że nawiążemy kontakt z jakąś cywilizacją. Może się zdarzyć, że nawiążemy kontakt. To jest urządzenie, którego oczywiście nie będziemy używać, bo jest nielegalne. Oczywiście nie wolno tego robić, A co to ale jest? można posiadać. To jest bardzo mocna zagłuszarka. Aha. Jest to absolutnie niedozwolone. Można sobie kupić. Możemy to pokazywać, czy nie? Posiadać można. Używać nie wolno. Czy masz tych zabawek? Jest troszkę tego. Dobra, to zaraz może nam opowiesz, co będziemy robić, nie? Tak. To za chwilę. Więc zaczynamy sprawdzenie. Nastawiamy się na podsłuch bardziej pasywny niż aktywny. Te podsłuchy pasywny i aktywny czym się różnią? Pasywny podsłuch to jest taki, który nie transmituje nigdzie sygnału i jedynie nagrywa materiał, a później ktoś tu może wyciągnąć. No to chwilę potrwa, zanim się rozłożymy. Natomiast podsłuchy aktywne to takie, które sygnał transmitują. Zakładam, że tutaj się znajdzie bardziej pasyw. Padła herba do środka. Tutaj możemy sobie gdzieś tutaj postawimy, Marcin, gdzieś tu możemy tu na półce nasz sprzęt. Troszkę
ale będziemy mieli wszystko gotowe do pracy. Ale tutaj tego... Zaczynamy od najprostszej rzeczy, czyli sprawdzamy to, co się dzieje tutaj radiowo. Chwilę to potrwa, ale to jest czynność podstawowa. Nie zakładam, żeby tutaj się nam coś pojawiło. Tylko że nie chcemy hałasować, to skorzystamy ze słuchawek. Nasłuch, tu brzoza. Jak grał 4. Zaczynamy pracę. Zaczynamy od rzeczy najprostszych. Od tego, co moglibyśmy tutaj zobaczyć w tym pomieszczeniu. Na razie jeszcze nic nie wiemy. To jest urządzenie, które jest jednym z przyzwoitszych urządzeń, chociaż nie jest to, co jest najlepsze na rynku. Do skora trochę brakuje. To urządzenie robi dość dużo, trzeba się troszkę więcej napracować. No ale doświadczenie pozwala stwierdzić, gdzie pewne rzeczy mogą się znajdować. Cóż, ja zawsze się zastanawiam, wchodząc do pomieszczenia, gdzie bym sam założył podsłuch. No i w tych miejscach najczęściej się znajduje. Oczywiście nie zakładamy podsłuchów, jesteśmy specjalistami do spraw bezpieczeństwa, więc konsultant do spraw bezpieczeństwa podsłuchu nie zakłada, tylko podsłuchu szuka. Aczkolwiek gdybyśmy mieli założyć, pewnie byśmy wiedzieli gdzie. Tego sprzętu trochę tutaj widzicie, natomiast z góry założyliśmy, że nie będzie tutaj pewnej kategorii urządzeń. Podejrzewamy raczej urządzenia prostsze. Skąd to wiemy? Wiemy to z wywiadu z naszą klientką. Dla tej klientki już pracowaliśmy kiedyś i zazwyczaj to, co się znajduje u nas, to jest średnia Polska. A średnia Polska to są urządzenia z AliExpress, to są urządzenia kupowane w sklepach z akcesoriami szpiegowskimi. Można w niektórych z tych sklepów, przy czym jeden z bardziej znanych, a nie będziemy tu kryptoreklamy im tu robić, ma dział, który ma bardzo profesjonalny sprzęt i można tam kupić rzeczywiście całkiem fajne gadżety. Ale zawsze zaczynamy od tego, jeżeli wiemy mniej więcej kogo podejrzewamy, to zaczynamy od dyskusji z klientem, o co chodzi, od rozpoznania, od tego, dlaczego podejrzewają, że taka rzecz się dzieje i to jest dość dużo wskazówek. Oczywiście może się zdarzyć tak, że trafi się coś, czego nie przewidywaliśmy. No to powiem wprost, jeżeli trafimy na urządzenie, które jest założone przez służby, no to klienta o tym nie informujemy. Tak, wycofujemy się z tego. Mi się taka sytuacja nie zdarzyła osobiście, ale słyszałem od kolegów. Koledzy opowiadali, tak, że coś takiego się zdarzyło. Tutaj przy okazji A zaczynamy można teraz pracować. sprawdzić, tak? To znaczy, no, o pewnych urządzeniach wiemy, że to nie są urządzenia założone przez sąsiada, tak? I jeżeli mamy takie podejrzenie, no to odpuszczamy sobie, tak? Zresztą no, różnego typu klienci do nas trafiają, ale zazwyczaj to są podstawowe sprawy, czyli tak naprawdę zdrady, sprawy rodzinne, sprawy majątkowe. Troszkę inaczej to wygląda w biznesie, dla którego również pracujemy, ale jeżeli chodzi o tą przeciętną, którą tutaj mamy, czego się tutaj spodziewamy, to raczej sprzętu takiego chińskiego, tak. To jest dość duże ułatwienie, bo te rzeczy, które się znajdują u nas na rynku, to są powtarzalne przedmioty, no i niektóre rzeczy od razu nam wpadają w oko. Pomieszczenie jest niewielkie. Myślę, że zajmie nam sprawdzenie tego pomieszczenia jakieś 2-3 godziny. Sprawdzamy tylko tam pomieszczenie, czy? Nie, ale również przyległe. Aha, okej. Natomiast tak myślę, że nie ma tu zbyt wielu miejsc, które mogłyby stanowić pułapkę. To jest budynek Widzę z tam lat paprotkę. 80. Tak, paprotka też nas widzi. Więc to jest raczej to, co możemy tutaj znaleźć. To jest sprzęt lat 80. Słuchajcie, taki mały tip. Jeżeli szukamy takiego sprzętu, to zastanówmy się, jak często osoba, która nam ten sprzęt mogła podłożyć, ma dostęp do naszego pomieszczenia, tego pomieszczenia, które sprawdzamy. Bo tak naprawdę urządzenia podsłuchowe są bardzo małe, ale problem jest zasilanie zawsze, czyli bateria, która się tam znajduje. Jeżeli ktoś założy nam urządzenie pasywne,
które tylko nagrywa, a nie ściąga tego materiału i nie przesyła go gdzieś dalej, to urządzenie musi mieć zasilanie, tak? I tak naprawdę bateria, jeżeli ma pracować nie wiem, kilka tygodni, to musi być dość duża. To zazwyczaj jest akumulatorek jakiś, tak? No i zawsze tym kłopotem jest zasilanie. Ten akumulator powoduje, że nie wszędzie da się to schować, tak? Tutaj na przykład nie mamy sufitów podwieszanych, tutaj mamy rolety, więc tych miejsc takich podejrzanych nie będzie tu bardzo dużo. Myślę, że dość szybko sobie z tym poradzimy i to jest właśnie to, jeśli myślicie, że ktoś was robi, tak? Ktoś wszedł na chwilę do pomieszczenia, to on zbyt dużego urządzenia wam nie zostawi. No i uważajcie na prezenty. Jeżeli dostajecie nagle fajne prezenty od przedstawicieli handlowych, tak, albo od jakichś tam zaprzyjaźnionych firm, no to zastanówcie się, co tam w środku się znajduje w tym, nie wiem, zegarze, który dostaliście, albo w lampce. No, co najlepiej zrobić? Wcisnąć komuś coś, co jest podłączone na stałe do prądu, odpada nam problem zasilania. Nie? Więc zawsze podchodźcie z rezerwą do takich rzeczy. Ja takich prezentów nie przyjmuję. Nie przyjmuję też flaszek, co sprawia, że mają dość duży kłopot teraz ci, którzy chcą mnie obdarować. Słuchajcie, koniec pieprzenia, zabieramy się do roboty, ale później, tak teraz mi się przypomniała historia jednego z klientów biznesowych, który już szukał biletów do kraju, gdzie nie ma ekstradycji, po tym jak zaczęliśmy poszukiwać urządzenia, ale od razu powiem, że jednak nie polecieli. Pół biura poszło w rozpierdziel, zanim doszliśmy do tego, że się mylimy. Zaczynamy. Początek, tak? Szukamy sygnałów. Nie wszystko wam pokażemy oczywiście, bo nie mogę i nie chcę tak wszystkiego pokazywać. Pokażemy tylko część rzeczy. No tutaj widzimy to, co się nam tutaj... Od razu widzimy pewne rzeczy. No, głównie tutaj co znajdziemy. Kanały radiowe, wiadomo, DVB-T, trochę jakiś radyjek, stacje BTS nam się tutaj pojawiły, tak. Jeden troszkę jakiś tam dziwny sygnał telefonii komórkowej, ale to może się zaraz okazać, że Marcin ma w kieszeni telefon włączony, a powinien mieć wyłączony. No dobra, to niekoniecznie to będzie to, ale oprócz tego oczywiście kompletnie nie pamiętam, czego dotyczy każda z tych częstotliwości. Natomiast mamy kalkulator, który nam pokazuje i na przykład wiemy, który sygnał pochodzi z policji, który z wojska, który ze służby cywilnej, a który jest po prostu, nie wiem, sygnałem radiowym i słuchamy, co tam ojciec nam mówi wieczorem. A więc nie ma co marudzić, zaczynamy. Ten sygnał jest podejrzany. Masz wyłączony telefon? Nie. Włączam. Włączam, bo będzie prosił. W tryb samolotowy. W tryb samolotowy. No. 3 rzeczy, które są podejrzane. 4, 5, tak? Jakby to urządzenie ma wiele rzeczy już w pamięci i będziemy się skupiać na tym. Najpierw będziemy szukać metodą ciepło-zimno, tak naprawdę. Tak. Potem oczywiście będziemy próbować stosować inne anteny. A na koniec, jak będziemy mieli podejrzane jakieś miejsce, nie będziemy mogli nic znaleźć, no to po prostu rozbierzemy to w drzazgi śrubokrętami, które tutaj mamy. Czyli tak jest plan. Wykręcamy gniazdka, jeśli trzeba będzie, to włazimy na dach, tak? No tutaj chyba tego nie będzie takiej potrzeby. Ale tutaj jeden z sygnałów jest mocny, więc Marcin telefon wyłączył, wiem, że to nie jego telefon. Nic groźnego. O, zaraz pokażę, ale to później, jak będziemy badali gniazdka na sieci energetycznej. Bardzo rzadko, ale kiedyś w Londynie znalazłem podsłuch na sieci energetycznej. Nie wiem, kto z niego korzystał. To bardzo stara technologia i tak naprawdę stosowanie tej technologii pewnie w latach tam 60., 70. było popularne. Może gdzieś tam kogoś MI5 robiło, nie? Albo MI6. James Bond tam się pojawił. Ale znalazłem raz w życiu tylko. Dobra. Patrz. Raz, 2, 3. Ten sygnał i ten są podejrzane. One nadają i za chwilę założymy sobie słuchawki i zobaczymy, co się z nimi dzieje. Pewnie to jest, większość z nich to są rzeczy całkowicie
legalne i jakby nie groźne. Natomiast zobaczymy sobie, co tu nam się pojawiło. No i na moment będziemy musieli kamerę wyłączyć, bo będziemy robili jedną rzecz, która nam trochę pomoże. Okej. Ale, że tak powiem, to jest kuchnia, której nie chcemy pokazywać. I ten sygnał, który tutaj był, okaże się, tak, to wiedziałem, że to będzie router. I mamy, panie kolego, drugi taki sygnał nieładny. 1820 to będzie chyba któraś z sieci komórkowych. Aero 2. No to ciekawe. Aero? To też sieć jest taka? Tak, nie wiedziałeś? To jest taka sieć, która rozdawała darmowe karty kiedyś. Mało jest tych telefonów. Widać, ktoś tutaj używa. To nam pomaga. Nie musimy myśleć. Kolejny sygnał sprawdzamy. Tak jak mówię, zakładam, że tutaj raczej nic nie będzie. Ale zobaczymy sobie, które to pasmo. Wiadomo. To jest jakiś PMR, więc spokojnie. Ale widać na jakich kanałach tutaj sobie pracują różne na przykład służby. Mamy też możliwość sprawdzenia, jak jesteśmy gdzieś za granicą, kto to robi, gdzie robi, w jakim kraju jest operator. Dość dużo rzeczy stąd możemy znaleźć. No i oczywiście tradycyjnie telewizja cyfrowa na platformie 1, 2, 3 i na platformie 8. Tak. No tutaj sobie robię ściągawki tych sygnałów, które mnie interesują. Natomiast ten Aero 2, co się pojawił, jest sygnałem interesującym o tyle, że często zakłada się go na lewo do podsłówki. Kiedyś można było te karty dość łatwo pozyskać. No i zresztą zakup karty lewej jest prosty jak drut. Myślę, że na OLX można znaleźć ogłoszenia w stylu sprzedam kartę SIM. Takich lepiej nie uczmy rzeczy. Złych. Tak słyszałem od kolegów. Ja nigdy nie kupowałem takiej karty. Jedziemy teraz po sieci elektrycznej. No teraz po prostu ręcznie lecimy i tyle. Co się najczęściej tutaj znajduje? Jakieś stacje radiowe, bo sieć elektryczna w budynku to jest po prostu jedna wielka antena, nie? Można posłuchać całkiem egzotycznych stacji nieraz. Tak naprawdę to jest nudna robota. Niewiele się dzieje, mało akcji. Nudy. Nudy, całkowite nudy. Najlepiej jest, jak się coś znajdzie. Co sprawdzamy? Czy nie ma w paprotce kamery? Nie ma. Takie wysublimowane masz tutaj narzędzia, panie Mariuszu. Tak, to akurat jest niewysublimowane. Zdradziłem twoje imię. Ja pierdzielę. Teraz będę musiał poprosić o azyl na Białorusi. Ale co to może być? Może być po prostu dyktafon. Może ktoś nas sprawdza.
Sprawdzimy głównie. Wszystkie trzeba było pierwsze. Zrzuć wszystko. Dobra, dzięki. Patrzymy, co się wydarzy. Co? Zobaczymy, co się teraz będzie działo. Możesz mi tutaj przy okazji rzucić. A stila da się zrobić? Screena? Aha. No później tak. Bo będę potrzebował dla porównania, przepraszam. Może się... Ewakuujemy się. Zero. Słuchajcie, wyszliśmy. Nie mogliśmy tam wszystkiego też nagrywać za bardzo. Będzie odpowiedzialność naszego klienta. Dokładnie. Ale myślę, że dobrze zrobiona robota, nie? Tak jak myśleliśmy, nic nie było. Więc być może czasem nasi klienci są przewrażliwieni. I zdarza się, że opowiadają coś czasem, albo ktoś jest w stanie wywnioskować z jakichś zewnętrznych źródeł pewne rzeczy, a klientom się wydaje, że ktoś ich podsłuchuje. Generalnie, tak jak robimy takie badania, to na 10 takich badań 2-3 razy maks coś wychodzi. Parter, wyjście z budynku. Wychodzimy z budynku. Czekaj, masz tą muzyczkę. O. Słuchajcie, jesteśmy już w aucie. Wracamy, ja jestem zmęczony, nie wiem jak ty. Nie, ja się czuję świetnie, to są moje godziny. No, proszę, ja już jestem. Przepracowałem się z tobą. Urodzony stróż nocny jestem. Miałem się świetnie. Albo sutener. Ale żeśmy przetrzepali, Mariusz tu przetrzepał na wszystkie możliwe sposoby i różne jeszcze urządzonka, które pierwszy raz w życiu widziałem. Bo jeszcze tak nie pracowałem z tobą nigdy, przynajmniej w tym zawodzie. Bo różne inne rzeczy robiliśmy już kiedyś. Tak, oczywiście. Import, eksport z kolegami. Takie. Ale to ciekawe. Mi się to podobało. Nie wiem, jeszcze jakieś... Co generalnie zdarzają się najczęściej akcje związane z podsłuchami w firmach, gdzie pracodawcy podsłuchują pracowników i w drugą stronę pracownicy pracodawców zbierają materiał i to się zdarza. Zdarza się czasem, że konkurencja, ale to zazwyczaj przez słaby punkt, czyli przez człowieka wchodzi i rzeczywiście taki materiał zbiera i to się zdarza często w firmach. W mieszkaniach prywatnych A polityka? bardzo rzadko. Biuro jakieś tam, burmistrza. Czy nie możesz mówić o takim? No nie mogę o takich rzeczach mówić, ale w takich obszarach też pracujemy, tak? I mamy klientów stałych, gdzie no rzeczywiście osoby znane czasem się trafiają, tak? Myślę, że zaraz będzie znowu wysyp, bo pojawiła się, tak, nowi ludzie pojawią się w gabinetach po starych ludziach i będą się zastanawiali, czy im nie zostawili prezentów. Tak. No i my takich prezentów szukamy. Raz znaleźliśmy taki prezent. No tam już nie ma żartów, tak, rzeczywiście. I budżety są wyższe tych, którzy podsłuchują, i budżety są wyższe tych, którzy tego szukają. To jest odpowiedzialne zadanie. Natomiast jeśli chodzi o mieszkania prywatne, to najczęściej trafiają się sprawy tak zwane rogacizny. No, co tu dużo gadać. To jest 90% tego rynku rogacizny. Co mąż, żona męża. Tu zazwyczaj jak ktoś zaczyna podejrzewać, czy coś jest nie tak, to ma rację. Jeżeli przychodzi 9 na 10 trafień, jeżeli chodzi o zdrady, no zazwyczaj na końcu dowiaduje się ostatni, ten, kto jest najbardziej zainteresowany. Tak, jak już mu tam rogami trze po suficie, nie? No, to są sprawy najbardziej związane z ogromnymi emocjami. Tak? I to, ja pamiętam taki temat pierwszy, który robiłem w tej branży wiele lat temu.
miałem zlecenie, gdzie właściwie bardzo szybko ustalone było, że to jest pan spotyka się z panią, tak? Szybko ustaliliśmy co i jak. No i z działań operacyjnych wyszło, że będą się spotykać w konkretnym miejscu. To był hotel, jeden z hoteli. I w tym hotelu udało się nam ustalić, w którym pokoju ci państwo są. Klientka bardzo naciskała, żeby ją informować na bieżąco. I w związku z głupotą całkowitą klientka dostawała na bieżąco te informacje. Teraz klienci dostają takie informacje na końcu. No i dowiedziała się, że ten pan jest z tą panią w hotelu. Pani przyjechała i mówi, ona by chciała wejść na górę. No spoko, no to wbijamy na górę. Wchodzimy do recepcji. Ja tą panią mówię, niech pani teraz po prostu po cichu się zachowuje, ja będę wszystko załatwiał. Objąłem tą panią, wchodzimy sobie jako para do środka. Ja pani recepcji mówię, pani co, tutaj nasi znajomi są, widzę, że samochody stoją. Mieliśmy się spotkać, w czwórkę się trochę pobawić, Ale oni telefonu nie odbierają, chyba zaczęli bez nas, nie? To może my sobie weźmiemy pokój obok. A ja wcześniej po prostu przyświeciłem, bo tam była tradycyjnie prowadzona dokumentacja, więc Zinwigilowałeś, który to pokój. Tak. No i poszliśmy tam na górę. Puściliśmy pod drzwiami kamerę i mikrofon. No, akcja, prawda, tradycyjna, co tam się może dziać, to wiecie. Bardzo przykre rzeczy ci ludzie mówili, więc ta klientka poczuła się bardzo dotknięta. Ja mówię, no dobra, no to mamy wszystko, materiał nagrany, mówię, chłop w sądzie leży i się nie pozbiera, nie? No i mówię, to idziemy. Ona nie, ona by chciała jeszcze posłuchać. Mówię, po co pani sobie to robi? No, mówię, chodźmy już po prostu, no naprawdę pani ma wszystko, już No tak, to gość jest na nieprzyjemne łopatkach, rzeczy, tak? no. Mówię, po co się pani katuje, tak? Bo to już jest katowanie. Mówię, nie, ona by chciała, no i ona, no, co ja zrobię, no siedzi ta pani, otworzyła drzwi i siedzi sobie na krzesełku. No i tam ci państwo wychodzą. Ona mówi, dzień dobry. Tamta pani wiedziała, o co chodzi. Mówi, dzień dobry. No i się zaczęła jadka. Pełny full kontakt, napierdalanka, za włosy, o glebę. Mówię, ja pierniczę. Co mogłeś nagrać? No, przyznam, od tego czasu klient dostaje informacje na końcu. No, jako że jestem teraz konsultantem do spraw bezpieczeństwa, zajmuję już, jakby nie latam operacyjnie, robię elektronikę, to co widzieliście i inne nietypowe zlecenia. Natomiast no, to było takie doświadczenie na początku i nauczyłem się, że lepiej nic nie mówić, ale jeśli chodzi o te sprawy związane z regocizną, to one są najbardziej obarczone emocjami, takie najbardziej przykre, a jednocześnie najprostsze, tak? Właściwie większość detektywów z tego żyje, bo to jest, tak jak mówię, 90% rynku. Ta pozostała część rynku to jest ta część związana właśnie z tym, co widzieliście częściowo, nie wszystko chciałem pokazać, i pewne tam były jakby zafałszowania, tak specjalnie. Nie mogliśmy też zrobić nic, co by identyfikowało tą osobę, u której byliśmy, ale tak sobie myślę, że ta część związana z elektroniką jest najbardziej ciekawa, no bo rzeczywiście zdarzają się dziwne sytuacje, kiedy nagle odkrywamy, że są podsłuchy założone przez osoby najbliższe, które działają na szkodę ze względu na interesy w firmie, na walkę o władzę. Można by sporo opowiedzieć, gdyby nie to, że tutaj Konkretny był taki przypadek. No. Nie wolno takich rzeczy mówić. A poza tym pewnie nikt by nie chciał, żeby opowiadał takie rzeczy tutaj przed kamerą, dokładnie. nie? Ale to chciałeś jeszcze powiedzieć o tym, jak sprawdzić, tak, w tym hotelu, tak? No właśnie. Wiele osób się zastanawia, jak to sprawdzić i wiecie, no, jak to sprawdzić? Najlepiej wjechać z profesjonalnym sprzętem, tak? Oscor. No ale kłopot jest taki, że po pierwsze zajmuje to dużo miejsca i kosztuje
z 200 000 złotych do kupy taki sprzęt, żeby mieć naprawdę już taką rzetelną robotę odwalić. Ale jeżeli chodzi o kamery w pokojach, no to zakładane są, nie wiem, przez jakiś z boków najczęściej. To jest prosta sprawa. No jak działa kamera? Kamera działa jak soczewka, nie? Patrzcie, jak się kotu na przykład świecą oczy w ciemnościach, tak? To po prostu pada światło i się odbija. I tak samo działa każda kamera. Tam jest soczewka, odbija światło. Po prostu jeżeli rzucicie bardzo uważnie światło, są urządzenia, rzucają zazwyczaj czerwone światło, tak? To w pewnym momencie Wam się odbije. Jeżeli metodycznie sprawdzicie, Jakieś takie najlepiej miejsca mrugającą gdzieś tam. latarką, tak, to Wam błyśnie ta kamera. To znaczy, ta soczewka Wam błyśnie. Pokażemy to może kiedyś, co? No, I jak to działa. No i trzeba pamiętać o jednym. Jeżeli kamera ma Was widzieć, to Wy zobaczycie tą kamerę, czyli musi być w takim miejscu, żeby móc dogodnie pomieszczenie obserwować. Czasami w czujkach, tak nie? To ostatnio... Słuchajcie, no to są takie czujki, na którą Bond, tak, w której jest wbudowana kamera. No i one tam sobie mrugają i wszyscy myślą, że to tam czujka ruchu sobie mruga, jest to system alarmowy i tyle. Ale w wielu znajdują się kamery i takie urządzenie można za parę stówek kupić, no może ciutkę więcej teraz. Tak, to najmniej podejrzane wtedy, nie? Bo... Taką zresztą pokazywałem Ci ostatnio w jednej z sal, w których bywamy czasem, tak. No i widać, że jesteśmy obserwowani, czy tam czasem nie niszczymy sali, nie rozbijamy sprzętu. No tak. I wyszło, że kradniemy chipsy. No, może nie kradniemy, ale zżeramy te chipsy po prostu. I bardzo za nie dziękujemy. Mamy jeszcze, słuchaj, ile mamy kilometrów do domu? 500 km. 500 km do domu, także dzisiaj ponad 1000 zrobiliśmy, żeby tutaj rozpracować jedną sprawę. No klienci czasem proszą, żeby ich odwiedzić w różnych dziwnych miejscach, tak, więc... No ale to fajnie, Niemcy, bo znaczy, że masz też, Anglia. wiesz, renomę już i stałych klientów, tylko ja stwierdziłem, że dzisiaj się przejadę właśnie i mieliśmy jeszcze jeden temat zrobić z Harley'ami, no ale no niestety już ani nie ma czasu, ani Harley gdzieś tam odpłynął na razie. Może zrobimy to, jak wrócę z Cypru, nie? Mówisz o policjancie? Policjancie, no. No, to jest fajny sprzęt, kurczę. Będziemy mieć policjanta fajnego. I tym policjantem będziemy jeździć. Ja zaproponowałem Marcinowi, żebyśmy otworzyli taką nową gałąź biznesu. Kupimy sobie takie stroje policjantów amerykańskich. Będziemy tym motocyklem na sygnale wjeżdżać, więc gdyby ktoś organizował wieczór panieński, to my możemy tam striptease robić. Takie spodenki, ciach, ściągamy, nie? Te spodenki. I no, chodzi o to, żeby tego nie wiedziałem. Nie? Nie wiedziałeś? W każdym razie radzę Ci, żebyś już zaczął ćwiczyć, nie? I kaloryfer na brzuchu robić. Bo wiesz, Są takie dmuchane właśnie. Dmuchanym, wiesz. szybciej będzie, nie? Dmuchanym będzie, To kupimy te dmuchane, Nie tak? trzeba będzie I na ćwiczyć, te koszuleczki, tak, no rzeczywiście. Wiecie, może nie będzie zbyt erotycznie, ale na pewno śmiesznie. No, i słuchajcie, kończymy już chyba powoli, bo to już tego materiału zacznie. 11 minut gadamy teraz tutaj w aucie, więc to już będzie mega długi odcinek. Ale jak jechaliśmy w tamtą stronę, to gadaliśmy z 4 godziny. No właśnie, mogliśmy live odpalić. Możemy teraz czekać, czy ktoś by oglądał do rana. No, to jest pierwsza w nocy. Ale wiesz co, nie będę już opowiadał o takiej jednej akcji. Teraz mi się przypomniało z wykrywaniem podsłuchów w biznesie. To może następnym razem. opowiem. Teraz się spytamy do naszych widzów, czy Was interesują takie tematy, bo to jest kanał mojego, znaczy ja mam różne w sobie tematy, a myślę, że to też coś ciekawego. Ale napiszcie w komentarzu, czy kontynuować serię, czy tutaj z Mariuszem jeszcze pociągnąć go trochę za język. No i tyle. Powiemy Wam, jak będziecie chcieli, jak sprawdzić, czy jesteście obserwowani, podsłuchiwani w miarę prosty sposób, tak? I wtedy zyskujecie pewność, że... O, widzisz, no, Mariusz ma potężną wiedzę do podsłuchów, kamer, takich dyktafonów i takich tam Tak. Dobra, koniec tego filmu. Trzymajcie się, pamiętajcie, łapa. Jak jesteś pierwszy raz, to subskrypcja i koniecznie napisz, co tam u Ciebie słychać. No dobra, teraz odparamy disco polo i jedziemy dalej, nie?
Na razie. O, witam was serdecznie już ze stodoły. Wiecie, wyjechaliśmy z Wrocławia o 17 z Mariuszem i wróciliśmy dzisiaj o chyba 7:30. Byłem w domu, także niezły wyjazd kondycyjny. O, Łysy tutaj dzisiaj pracuje i maluje różne tutaj przedmioty. Słuchajcie, no Mariusz ma mega ciekawe różne zajęcia i różne hobby. Bardzo ciekawa osoba, bardzo dużo ma wiedzę. Następnym razem może będę chciał go podpytać też o podsłuchiwanie telefonów, taki powiedzmy legalny Pegasus jak działa, bo on ma też takie możliwości, ma takie aplikacje, że można wszystko tam zdalnie jakby obserwować kogoś i no to niesamowite, jak on mi to opowiadał, to tylko to by musiał trwać odcinek 1 000 000 lat świetlnych. No ale czekam tam na wasze informacje. Mariusz jest właśnie takim specjalistą od różnych zabezpieczeń i no, różnych takich nowinek technologicznych, on się tym interesuje i jara go to kręci i fajnie jak widać to działa. Tutaj na tym mieszkaniu całe szczęście nic nie było, tam były jakieś sygnały, które są tam jeszcze do sprawdzenia, ale to raczej jakieś tam raczej tam nie groźne rzeczy. Wnuczek! No i tyle. Słuchajcie, wczoraj wyruszył film konkursowy. W poniedziałek będzie live. Także szykujcie się na tego live'a. Jak nie oglądaliście filmu i to zaglądnijcie koniecznie. Łysy, co mi tu szaleścisz? Matko święta, on zawsze lubi taśmą szeleścić, jak ja coś robię. Tu jest ten Pocket Bite, który trafi do kogoś z was. Już tam chyba 220 osób napisało, no ale cały czas jest szansa do poniedziałku, to działa o 20. Ty Łysy będziesz? Będziesz w poniedziałek na live, nie? O 14? O 14 jeszcze pracuję. Panie, 20:30 musisz się Która? uzbroić. Nastaw się psychicznie, że w niedzielę musisz wypocząć po Świebockim. 20:30 ja przerzucam się już na drugi. Tak, ja już znam cię, jak ty się przerzucasz. Później dzwonisz. Halo! Przyjeżdżaj natychmiast! Także tyle, no. A ty jutro jesteś? Czy nie? W sobotę? Tak, jestem. W niedzielę też mogę. Jeże. O, w niedzielę się może widzimy, bo patrol obywatelski znowu będzie. No, może nagramy coś ze Świeba. Ja mam jeszcze jeden odcinek Ostatnio ciekawe rzeczy żeśmy zakupili, więc... No. Ja zakupiłem, ale co ja zakupiłem? Kufel z ustki kupiłeś i Kufel, się nie ale to się nie ładne. nagrało, no. A, już nie mówiąc o... Panowie psy? No. Czy bez panowie? Bo No. Panie. na targu świebockim nie panuje per pan, tylko Ty chamie, no. Pamie. Tak to tam, różnie tam bywa, no. Różnie bywa, teraz chyba też będziemy, no przynajmniej ja będę. Łysy to nigdy nie wiadomo, co tam się wydarzy z nim. No ale dobra, nie śmieję się, żartuję oczywiście, to są żarty. Jesteśmy tutaj, lubimy sobie stroić różne żarty, śmiechy. Ale w każdym żarcie jest nutka prawdy. W każdym żarcie tak. No dobra, dzisiaj musisz oglądać odcinek, zobaczysz jak z Mariuszem byłem. Mnie to wymęczyło, powiem, 3 godziny tam to mieszkanie trzepał, jakieś gniazdka, nie gniazdka. Takie ma nawet, wykrywa wszystkie urządzenia elektroniczne, nie? Gdziekolwiek, czy gdzieś w szafie, czy gdzieś to poskanował, no fajnie to wygląda, tylko no ja już się tam zmęczyłem tym po prostu, 3 godziny tam. No ale cóż, no jakieś nowe doświadczenie. Lubię nowe doświadczenia. Byłem obserwatorem, coś tam. Chodziłem z notesem. Może jeszcze raport? Chodziłem z notesem i tam, panie inżynierze! Inżynier Mrównica. Lepiej się śmiać niż płakać, no. Inżynierze. Także tyle, no. No i nic. Do następnego, nie? Trzymaj ta się! A, wysłuchaj, No. będzie dmuchać, Coś- czapkę upieraj, żebyś się Czapka. nie przeziębił. Kupiłem taką dmuchawę, ale coś nie chcę dmuchać za bardzo. Szukamy eksperta od nadmuchów
Bo nie masz strumu. Od nadmuchów i tego, kominków, ale to na wiosnę. Ktoś będzie musiał nam to przerobić, bo I to jest stretch, jakiś, jakby ktoś miał. to jakiś dramat. Tak, stretch, szukamy też stretchu. Biały, stretch biały. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej!